Być może pamiętacie Państwo, którym utworem Fryderyka Chopina zakończyliśmy serię odcinków poświęconych poetycko-muzycznym interpretacjom Kornela Ujejskiego. Było to oczywiście preludium A-dur op. 28 nr 7. A czy znacie Państwo tę dwudziestowieczną, nieco odmienną wersję tego preludium? To pierwsza z cyklu wariacji na temat Chopina, autorstwa kompozytora, dla którego najlepsze słowo to słowo niewypowiedziane. Jak wszyscy wiedzą, jestem człowiekiem kilku słów i kompozytorem kilku nut. Muzyka jest pisana dla niewyrażalnego, powinna niejako wychodzić z cienia, aby w ten cień powrócić. Czuję się zmuszany do znalezienia nowych ścieżek, ale nie sądzę, że kiedykolwiek będę w stanie zamknąć moją muzykę w ramy tak zwanego poprawnego świata. Autorem tych słów był młodszy z dwóch utalentowanych braci, Frédéric Mompou, jak powiedzielibyśmy po katalońsku, czy w wersji francuskiej Frédéric Mompou, a warto wiedzieć, że używał obydwu wersji. Jego matka była Francuzką o hiszpańskich korzeniach, a ojciec Katalończykiem. Ten doprawdy niezwykły artysta przyszedł na świat 16 kwietnia 1893 roku w Barcelonie. Jako pianista kształtowany był przez Pere Serre w Conservatoire Supérieur de Musique de Liceu, a następnie od 1911 roku już w Paryżu przez takie znakomitości jak Isidore Philippe czy Ferdinand Motte-Lacroix, który stał się jego mentorem i prawykonawcą wielu jego dzieł fortepianowych. Znaczącym źródłem inspiracji, a w zasadzie bodźcem, który zrodził w Mompou potrzebę artystycznego wyrazu także poprzez komponowanie, była postać Gabriela Fauré, którego jako 16-letni młodzieniec miał okazję usłyszeć podczas koncertów w Barcelonie w marcu 1909 roku. W przeciągu kilku dni szeroko prezentowana była twórczość Fauré, zarówno jego dzieła solowe, jak i kameralne, w wykonaniu samego kompozytora, jak i uznawanej za jedną z najlepszych interpretatorek jego dzieł Marguerite Long. To wydarzenie spowodowało, że Mompou zapragnął być nie tylko pianistą, ale i kompozytorem. Kompozytorem muzyki fortepianowej, bo to właśnie brzmienie fortepianu stanęło w centrum jego artystycznej eksploracji. Choć w dorobku twórczym odnajdziemy także muzykę kameralną, pieśni, a także oratorium Los Improperios. Eksploracja ta, zważywszy na niezwykłą wrażliwość kolorystyczną i inwencję melodyczną, skupiła się głównie na poszukiwaniu specyficznej składni harmonicznej. Jego styl nacechowany subtelnością i intymnością kojarzony był z kompozycjami nurtu impresjonistycznego, zwłaszcza z twórczością Claude'a Debussy'ego. Jednak sam na pytanie, czy zdarza się, że bywa nazywany jego hiszpańskim wcieleniem, odpowiadał: owszem, nigdy jednak nie komponowałem jak Debussy. Debussy wykreował swój własny delikatny świat, pełen pastelowych barw. Ja zrobiłem to samo. Debussy'ego przyciągała atmosfera,
Komponował dla 2 osób, nie dla 3. Ja komponuję tylko dla jednej. Nie chcę tworzyć dla wielkich sal koncertowych, ani dla wirtuozerii. Montpou, podobnie jak Chopin, najlepiej czuł się w kameralnym gronie, występując dla swych przyjaciół, malarzy i pisarzy. A trzeba powiedzieć, że był wysoko ceniony przez paryskie środowisko artystyczne. Słynny francuski krytyk Émile Vuillermoz, ten sam, który Debussy'ego nazwał uczniem Claude'a Monet, o Montpou powiedział, że jest poetą fortepianu. Napisał o nim, że w średniowieczu ludzie skazaliby na stos artystę obdarzonego takimi mocami. Jego estetykę kojarzono nie tylko z Debussym, ale także z Éricem Satie. Wśród jego przyjaciół znaleźli się Francis Poulenc i Georges Auric. Montpou był honorowym członkiem grupy Les Six. A przyjaźnił się nie tylko z muzykami, ale też z malarzami i poetami, takimi jak Josep Carner, José Janés czy Paul Valéry, do którego słów skomponował Cinq mélodies sur des textes de Paul Valéry. Valéry był także autorem znamiennych słów. Kompozytor dysponuje środkami, których mu zazdroszczę. Wydaje się, że Montpou tę wyższość muzyki nad obrazem i słowem potrafił wyeksponować, sięgając jedynie po niektóre. Minimalizm, prostota, improwizacyjność i prymitywizm stały się desygnatami jego stylu kompozytorskiego. Wyraz poszukiwań odrębnego rysu brzmieniowego stanowiła konstrukcja harmoniczna nazywana przez Montpou el accorde metallico, akord metaliczny, czy też bari de playa, co moglibyśmy przetłumaczyć jako okolice plaży. Dźwięki fisce es asde. Akord ten stał się desygnatem jego stylu muzycznego, a intencjonalnie stanowił projekcję malarską, obraz plaży i morza łączącego swój powolny rytm z tajemniczym dźwiękiem żelaza i pracy. Ten akord to cała moja muzyka. Czuję dziwną harmonię, wsłuchując się w odległe dźwięki. Znajduje się na plaży z widokiem na morze, które łączy swój łagodny rytm z tajemniczym dźwiękiem żelaza i pracy. Fabryki rozprzestrzeniają nad nim dym czarny, jak brudna woda, która powoli spływa z miasta, zatrzymując się pomiędzy piaskiem a wielkimi głazami. 4 nędzne chaty wbite w wilgotny piasek wydają się przerażone morzem, które im zagraża. Robi się ciemno, praca milknie. Wieje ciepły wiatr, przynosząc mi pieśni naiwnie dzikie. Skromnie ubrani chłopcy i dziewczęta kręcą się i tańczą wokół ognia. W nocy fabryki pustoszeją w ciszy, podczas gdy morze odmawia wieczną modlitwę, czuwając nad odpoczynkiem wszystkich rzeczy, nad tym niespokojnym snem. El accorde metallico stanowił bezpośrednio odwołanie do korzeni, ewokując elementy fascynacji sięgające lat młodości, w której Montpou miał sposobność obserwowania sztuki ludwisarstwa. Jego rodzina ze strony matki posiadała odlewnię dzwonów Denkause w Barcelonie. Po 20 latach spędzonych w Paryżu w 1941 roku Montpou powrócił do Barcelony. Wtedy też po wieloletniej przerwie ponownie zaczął komponować. Pierwszym utworem, jaki wtedy powstał, reprezentującym ukształtowany styl i dojrzałą estetykę, była miniatura La Fuente y la Campana, fontanna i dzwon, otwierająca cykl Paisajes, pejzaże. Najprawdopodobniej bezpośrednią inspiracją było rodzące się uczucie do młodziutkiej, niemal 30 lat młodszej, utalentowanej katalońskiej pianistki Carmen Bravo. Poznał ją jako juror konkursu muzycznego, w którym brała udział. Anegdotycznie dodam, że Montpou brał również udział w pracach jury 9. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1975 roku. Tego konkursu, w którym laur zwycięstwa zdobył Christian Zimmermann. Warto wspomnieć, że Montpou był wielkim admiratorem muzyki Chopina. A jednym z najpełniejszych wyrazów tej fascynacji były wspomniane wariacje na temat Preludium A-dur. Utwór ten przeszedł wiele metamorfoz, a pełen jest odniesień i cytatów z twórczości Chopina, zatem z całą pewnością jeszcze do niego powrócimy. Tymczasem opowiem krótko o miniaturze La Fuente y la Campana. Jest impresją, reminiscencją ze spaceru Montpou i Bravo po Barry Cotic. Centralny punkt dzielnicy gotyckiej stanowi Plaza de la Seu, Plac Słońca, przy którym mieści się Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia, katedra Świętego Krzyża i Świętej Eulalii.
W wirydarzu znajduje się niewielki staw z fontanną, w której pływa 13 gęsi, na znak i pamiątkę 13 lat życia i męczeńskiej śmierci świętej Eulalii. W środkowej części swej miniatury Montpou przywołuje obraz fontanny w ogrodzie. Natomiast w skrajnych imituje dzwony katedralne, a jest ich aż 21, każdy nazwany żeńskim imieniem. W partyturze doszukać można się 13 uderzeń. Być może również jest to nawiązanie do kultu świętej Eulalii i symboliki tego niezwykłego miejsca. Spoiwem utworu jest temat, niezwykle prosty, transparentny, który otwiera miniaturę. Następnie ukazane jest w rozmaitych kontekstach wspomnianej symboliki, zestrojony z motywem dzwonów, wpleciony w wodny motyw fontanny, by wreszcie w zredukowanej formie klamrą zamknąć utwór. Posłuchajmy w całości miniatury La Fuente y la Campana, którą Montpou zadedykował swojej przyszłej żonie, Carmen Bravo.